Cechy pomarańczowych organizacji nie są Twoim wrogiem, a sprzymierzeńcem w budowaniu turkusowych organizacji. Jeśli zdecydujesz pominąć się którejś z ich wartości, jesteśmy przekonane o tym, że odniesiesz porażkę w budowaniu turkusowej organizacji. Orientuj się to podcast o nowych sposobach zarządzania, organizowania, budowania relacji. Ja się nazywam Ewa Bocian i wspieram liderów i organizacje w transformacji z hierarchii na samoorganizacji, w budowaniu świadomych, transparentnych, autentycznych organizacji. Ja nazywam się Polina Grabowska i wspieram liderów w budowaniu zaangażowanych i efektywnych zespołów. Jeśli podoba Ci się taka tematyka, zasubskrybuj nasz podcast albo kanał na YouTubie, a jeśli masz ochotę zadać nam jakieś pytanie albo podpowiedzieć temat, to daj komentarz pod tym filmem lub napisz do nas na LinkedInie. Takim bardzo typowym schematem, z którym ja się spotykam od paru lat i ostatnio właśnie rozmawiałam z ludźmi od Holakracji o tym, że był taki moment, kiedy wiele organizacji, wiele liderów, właścicieli zafascynowało się tym, że można inaczej. I już wiele organizacji to robiło. Natomiast jak się okazało, że to jest nazwane i są jakieś różne praktyki, no to wiele osób chciało to pogłębiać, iść dalej i się w tym rozwijać. No i okazało się po latach, że nie działa. I jak obserwuję sobie, dlaczego nie działa, patrząc na moich klientów, z którymi pracuję, to gdybym miała tak zrobić taki totalny zoom out i spojrzeć na to z lotu ptaka, z lotu bociana, to jednym z głównych przyczyn jest to, że próbujemy te różne elementy, które są w pomarańczowych organizacjach, jak efektywność, optymalizacja, standaryzacja, patrzenie jednak na te zyski, Hierarchia. delegowanie, oczekiwanie, te wszystkie różne bardzo rzeczy, które są normą w pomarańczu, bywają tak dla nas trudne i mamy tyle traum z tym związanych, że próbujemy to przeskoczyć. Czyli zamiast nauczyć się i wziąć to do tego nowego sposobu zarządzania, organizowania i w nowy sposób to robić, czyli w nowy sposób od siebie oczekiwać, to próbujemy to gdzieś tam zepchnąć, zapomnieć, uznać, że to jest wszystko złe i to jest B i nie wolno tego robić i przeskoczyć, mając nadzieję, że to teraz będzie tak cudownie i pięknie i wszyscy będą zachwyceni, wszyscy będą efektywni, sami z siebie i to się po prostu z dnia na dzień wydarzy. Jakaś taka myśl mi przyszła, jak zaczęłaś o tym mówić, że to jest jak z taką rodzinną historią, co jak myślisz sobie o tym, jak twoi rodzice cię wychowywali, czy jakimi ludźmi byli, to pierwsza myśl to jest nigdy w życiu nie będę taka jak oni. I tak jak myślę sobie o organizacjach, które idą w stronę transformacji, nigdy w życiu nie będziemy tacy jak korpo, nigdy w życiu nie będziemy stosować tych samych rzeczy. No i z doświadczenia wiem, że jak coś się całkowicie odrzuca, jesteś w absolutnej kontrze do tego i tego nie chcesz, to tym bardziej to też za sobą ciągniesz, ale ciągniesz to w jakiś taki wykrzywiony sposób. No tak, i odbije cię to czkawką. Jest. I efekt jest taki, że po prostu potem turkus nie działa. Sama organizacja nie działa. I ona nie działa dlatego, że idea jest bez sensu, tylko nie działa dlatego, że próbowaliśmy wejść w to, uciekając od czegoś innego, co było dla nas niekomfortowe, z czym się nie czuliśmy dobrze, czego nie potrafiliśmy obsłużyć. No i da się zrobić samoorganizację i turkus. I ja nie mówię, że to jest coś takiego, że to robimy, jest zrobione, odhaczone i możemy się wyluzować. Nie, to jest po prostu tak jak życie. Ciągła droga, nie? Ciągłe uczenie się, zmiany, adaptacja, eksperymenty. Natomiast uciekając od tego, co oferuje pomarańcz, nie uda nam się zrobić efektywnej samoorganizacji turkusu. I to też, czy to dynamika spiralna, czy też to, co Frédéric Laloux proponował, mówi cały czas o tym, że to nie chodzi o to, żeby odrzucić te poprzednie systemy, tylko chodzi o to, żeby je zintegrować. Czyli uczymy się jednego, jak się jego nauczymy i już z niego wyrośniemy, to możemy przejść do kolejnego. Więc trzeba często zobaczyć na tej naszej drodze do tego turkusu i wiecznej szczęśliwości organizacyjnej, co jest, co mamy tendencję krytykować, odrzucać. Jak myślimy sobie o korporacji, to co nam przychodzi do głowy, że to jest B, że to mi się nie podoba. Gdzie myślimy o tym, co tam było niefajnego. Nie? Albo spotykamy człowieka z korpo i mamy listę długich przekonań na temat tego, kim on jest, jakie ma wartości, co jest niefajnego przede wszystkim w nim. A zapominamy o tym, że w pomarańczu, w korpo jest bardzo dużo zajebistych rzeczy,
No i tak samo ty, jak i ja, my się bardzo dużo nauczyłyśmy tam. I jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, to muszę przyznać, że chodziło za mną też przez ten ostatni dzień wiele właśnie myśli na temat tego, ile tam było rzeczy fajnych ogólnie rzecz biorąc, ale też takich bardzo użytecznych. Takich, bez których teraz byłabym w totalnej dupie. Bardzo zabawne, bo wczoraj akurat byłam na fizjoterapii i z jakiegoś powodu zaczęłam opowiadać swoją historię życiową, bo zostało mi zadane pytanie, co ja teraz robię i czym się zajmuję, i też wpleciona była w to historia korporacji. I jak sobie myślę o swoich doświadczeniach i też jakiegoś rodzaju, nazwę to traumą, chociaż denerwuje mnie to określenie, ale pewnie tak jest, to było to dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem życiowym i też bardzo wiele się nauczyłam i za każdym razem jak opowiadam tę historię i ona raczej nie jest o tym, że ta przygoda zakończyła się dobrze, to podkreślam też to, jak bardzo dużo się nauczyłam i jak wiele mi korporacja po prostu dała. I jak wchodziłam do korporacji, to ja byłam pełna nadziei i wręcz byłam zajarana tym i bardzo się cieszyłam i że wydawało mi się, że to jest wspaniały świat i że ja właśnie chcę do takiego świata należeć i wręcz byłam do siebie jakoś dumna też, że mi się udało. No z biegiem czasu to jest właśnie to, że wchodzisz do jakiegoś nowego rodzaju grupy osób, wspólnoty, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali i odkrywasz, jak ona tak naprawdę działa, ale myślę sobie, że bardzo ciężko byłoby mi też żyć z takim doświadczeniem tego, co mi się nie udało, gdybym też nie potrafiła właśnie zintegrować tego, co mi się udało i co było dla mnie ważne i wnoszące i co po prostu wiem, że jakoś procentuje też dzisiaj w tym, jak ja widzę Turkus, jak ja widzę samoorganizację i dlaczego to, co było tam, też jest istotne w tym, jak pracujemy tutaj. Pierwsza myśl, którą mam na temat właśnie tego, co jest fantastyczne w pomarańczu, w takich tradycyjnych modelach zarządzania, które ja sobie wzięłam, to jest doprecyzowywanie oczekiwań. I ja nie mówię, że ja się nauczyłam tego wszystkiego idealnie będąc w korpo. Nie. To jest never ending story. Nie? To po prostu trwa i potem mamy inne konteksty, uczymy się tego, to robić też inaczej, nie może w taki sposób, jak to było robione w hierarchicznym systemie, czyli po prostu masz to zrobić i to jest tyle. Pamiętam taki moment, kiedy przeszłam do nowego działu do inwestycji i zostałam poproszona, ale mieliśmy nowego klienta i trzeba było zrobić due diligence nieruchomości dłużej. No i to trwa, to jest kilka tygodni, parę osób. A ponieważ ja się zajmowałam retailem, czyli centrami handlowymi i miałam tam sporo na ten temat wiedzy i to był mój klient, znaczy to miał być mój klient, bo to dopiero się sytuacja wydarzyła, no to a ja mam urlop, rejs po Karaibach, Oh, wow. 2 tygodnie, coś tam w pętli. I na to może bym przełożyła. Mówię, spoko, tylko muszę obliczyć, ile by mnie to kosztowało. Czytaj to, że ja to zamówiłam i bilety i wszystko dawno temu i bla, bla, bla. No więc przeliczyłam to. I tak siedziałam i mam taka, nie da się tego zrobić z tymi 300 ludźmi? Naprawdę, ja muszę, jechać na urlop? I pamiętam, że że zgubiłam myśl. Mówiłaś o tym zarządzaniu oczekiwaniami. Tak. I pamiętam, że były takie właśnie różne bardzo dziwne rzeczy, gdzie te oczekiwania były stawiane tak totalnie wprost, na zasadzie zrezygnuj z urlopu, bo mamy priorytet. I to nie było fajne. To nie było fajne. Na szczęście miałam jaja, żeby powiedzieć, dobra, nie, są utracone moje koszty, które chcę, żebyście ponieśli. Oczywiście, jak możesz się spodziewać, okazało się, że to bez sensu, żeby ponosić takie koszty due diligence, z którego nie wiemy, czy będziemy mieć jeszcze kasę. Natomiast można nauczyć się doprecyzowywać oczekiwania i robić to w nowy sposób, używając komunikacji bez przemocy. Można. Można być precyzyjnym i mówić, co ja tak naprawdę od ciebie chcę, i jednocześnie dać przestrzeń drugiemu na to, żeby powiedział, czy on się na to zgadza, czy nie. Tam nie było tego, czy ja się zgadzam, czy nie. Ja po prostu wiedziałam, że to będzie mi za dużo kosztować, nie? I można to zrobić. Więc można oczekiwać, wymagać, dopytywać. Jeżeli ja mam jakąś potrzebę, ja mam coś do zrobienia, jestem zależna od kogoś, to jest okej, że go będę męczyć o to. Hej, gdzie jesteś, nie? Potrzebujesz czegoś, nie wiem, masz czymś trudność, wyrobisz się w terminie. To jest wszystko okej, żeby to robić. A to, co sobie obserwuję w samoorganizacji i Turkusie, że takie dopytywanie jest tak niefajne. To niewygodne. No co, nie ufasz mi? I to nie jest o ufaniu czy nieufaniu. To jest o tym, że ja się zobowiązałam do czegoś,
potrzebuję czegoś od ciebie i chcę mieć pewność, że to się wydarzy, bo wiem, że życie jest nieprzewidywalne i że są różne rzeczy. Dzieci chorują, samemu się czego rozchoruje, nie wiem, jest jakiś inny projekt, inny klient, coś się wykrzaczy w innym punkcie, nie? I ten czas się rozjedzie, albo po prostu źle przewidywaliśmy, ile nam to zajmie, cokolwiek. I to jest okej. Mieć takie zaufanie, że ja nie sprawdzam, bo ci nie ufam, tylko ja po prostu chcę mieć sama pewność. Nie? I móc dostosować, na przykład powiedzieć klientowi, że mam opóźnienie. I móc mu to powiedzieć z wyprzedzeniem, a nie na koniec, albo wiesz, dzień po terminie. Jakoś podoba mi się to, co powiedziałaś. Chyba nie wypisałam sobie tutaj na tej swojej liście, ale rzeczywiście ta odwaga i rozumiem to, co mówisz, że czasami te pytania w korporacji były tak właśnie między oczy i w ogóle wow, no potrzeba było mieć bardzo dużo siły i wewnętrznej samoświadomości i odwagi, żeby właśnie to zastopować i powiedzieć nie no chwila. I pewnie też tego w jakimś krzywym zwierciadle ja dzięki pracy w korpo się nauczyłam tej umiejętności zadbania o siebie i też jakiejś refleksji, że no chyba da się to inaczej zorganizować niż ja mam teraz rezygnować ze swojego urlopu, ale taka umiejętność, to co mówisz, po prostu zadawania pytań wprost jest moim zdaniem niezbędna w samoorganizacji. Ja mam do tego duży dostęp i nie boję się pytać i nie boję się też wskazywać konkretnych osób, od których potrzebuję odpowiedzi, bo uważam, że to jest bardzo efektywne i też na maksa upraszcza drogę i po prostu procesy. Ale jak teraz o tym powiedziałaś, to rzeczywiście ja się pewnie też tego nauczyłam w korporacji, no, że nie ma nic złego w tym, że ja zadam po prostu pytanie. I rozumiem, że w korpo pewnie to wszystko, co się dzieje pod tą powierzchnią wody, dlaczego ktoś się ciebie pyta, co później za tym pytaniem stoi. No uczysz się też tego, że czasami nie odpowiem tak, a może Ale odpowiem czemu on tak. tak naprawdę pytał? A Co on tak o co naprawdę, tam jakie jest drugie chodzi? dno? I też z mojego doświadczenia tutaj bycia w Syzygy, no mieliśmy wiele rozmów o tym, no, że mamy te doświadczenia, czy to z domu, czy to z korpo, czy to z jakichś innych firm, gdzie jednak w tym pytaniu chodzi o coś innego, ale ta umiejętność zauważenia, że pytania mogą być też po prostu czyste, pomimo tego, że są czasami może między oczy albo bardzo w punkt, konkretnie do ciebie, no one super są efektywne. A z drugiej strony też to, co ja sobie zapisałam i jakoś bardzo to cenię, że korporacja nauczyła mnie takiej dużej proaktywności w komunikacji, ale też umiejętności nadawania kontekstów. Że trochę może to było zbudowane na tym, żeby właśnie się obronić przed tymi pytaniami, żeby ich nie było miliard, no to tak podawałam różne informacje, że ja już zadbam o ten kontekst, że ty zrozumiesz wszystko z mojej wypowiedzi. I wiadomo, no bywa tak w komunikacji, że no czegoś nie podałam, ale że nauczyłam się nie doprowadzać do takich sytuacji, że jeśli ja coś wiem i ja widzę, jaki był ciąg logiczny, co się wydarzyło na początku, co było potem i co było ostatecznym rezultatem, to ja opowiem o tym ciągu, a nie tylko powiem o rezultacie. I że to rozumiem, że w korpo mogło to czasami wynikać z tego właśnie, że ktoś mi nie ufał i sprawdzał, jak ja do tego doszłam, a z drugiej strony też rozumiem, no, że jak jestem w komunikacji, no to ktoś też potrzebuje zrozumieć ten kontekst, który mi już w mojej głowie się wydarzył i że to jest taką super umiejętnością, która na maksa, no też moim zdaniem po prostu przyspiesza, bo później taki ping-pong, który się odbywa, chociażby czasami u nas na Teamsach i właśnie to, co mówisz, no, że łatwo powiedzieć, że to nie jest o zaufaniu, no ale ja po prostu nie rozumiem, dlaczego doszedłeś do takich wniosków i z czystej ciekawości i też zrozumienia, dlaczego taki rezultat, a nie inny, albo też możliwości zadania w związku z tym innych pytań, sprawdzenia sobie, jak my na ten temat myślimy, no powoduje, że no zaczynamy rozmawiać o jakichś takich banalnych rzeczach, a nie wiem, ktoś mówi, dzwoniłam do tej osoby, ale właśnie ta osoba nie odbiera. Ale dzwoniłaś do niej? Nie, no napisałam maila. Aha, no dobra, no ale no to napisałaś maila, to może zadzwoń. No dzwoniłam, ale 2 dni temu. I wiesz, zaczynamy o tym rozmawiać, zamiast opowiedzieć sobie całą historię, co się wydarzyło i powiedzieć też, jakie są kolejne kroki. Że to jest właśnie takie, to pamiętam, że to było hasło w TVN-owe, proaktywność jest najważniejsza. Ale no ja sobie tego dużo po prostu wzięłam. Że też kumam, po drugiej stronie jest człowiek, który chce zrozumieć i mieć ten kontekst i mnie to często nic nie kosztuje, a ja sobie to budowałam na tym, że ja nie chcę odpowiadać na te pytania. Po prostu wolę już zagwarantować komuś pełną historię i pełną odpowiedź, zamiast odpowiadać na pytania. I jeszcze tak jak to się zaczyna, wiesz, czasami jedno pytanie, odpowiedź, drugie pytanie, odpowiedź. Strasznie męcząco. Z takich rzeczy, które widzę, że są bardzo też potrzebne w samoorganizacji Turkusie, które ja sobie zaczerpnęłam z korporacji, to jest doszukiwanie się prawdziwych potrzeb klienta. Pamiętam, że bardzo często, teraz też myślę, że w każdej pracy przychodzi klient, on czegoś chce, ma jakąś potrzebę, ale to jest często potrzeba na powierzchni i często też klient nie zdaje sobie sprawy z tego, że żeby to uzyskać, potrzebne jest ileś innych jeszcze kroków, ile innych rzeczy. Że musimy zrobić coś tu i coś tam i coś jeszcze w innym miejscu.
I doszukiwanie się, rozumienie tego, jaki rezultat klient chce uzyskać, po to, żeby móc dostosować to, co musi się zadziać, to też było coś, co mnie korporacja nauczyła. Nie, żeby się nie poddawać temu, że klient wie najlepiej, co trzeba zrobić, no to skoro przychodzi do mnie, to znaczy, że czegoś jednak potrzebuje, że sam nie potrafi tego zrobić. W związku z tym moją odpowiedzialnością jest naprawdę dowiedzenie się, co tam w trawie piszczy, co działa, co nie działa, czego potrzebuje, nie tylko chcę, ale potrzebuje. Czyli na przykład chcę mieć jakiś zysk, no to na przykład nie wiem, ze sprzedaży centrum handlowego. Świetnie. Tylko to jest na poziomie chcenia rezultatu, żeby to się mogło zadziać, to muszą się pewne rzeczy zdarzyć. Na przykład czasami musimy wymienić różnych najemców, musimy coś przebudować, musimy coś zrobić inaczej, wiesz, zdobyć jakieś dodatkowe pozwolenie na budowę, cokolwiek. No nie, to jest wiele rzeczy, które trzeba zrobić po to, żeby ten cel, który klient ma, mógł się wydarzyć. I no, dokładnie jest tak samo w mojej obecnej pracy. I myślę sobie o tym, że to nie tylko się tyczy tego, jak mówimy klient, to często mamy na myśli klient zewnętrzny, ten, który płaci, nie? Potem, któremu wystawiamy fakturę. Ale to jest też klient wewnętrzny. To jest, wiesz, jak my jesteśmy w jakiejś relacji, to możesz ty być moim klientem, ja mogę być jednocześnie twoją klientką. Może być też tak, no, że urzędy to też są pewne interakcje. I my też mamy z nimi, wiesz, musimy poznać na przykład potrzeby, nie wiem, skarbówki, nie? Żeby zrozumieć, co musi się zadziać, żeby klient był zadowolony. Kiwam tutaj ochoczo głową, bo rzeczywiście to też, co wyciągnęłam, to właśnie rozumienie, że te wewnętrzne zespoły i to, co się dzieje wewnątrz organizacji, te takie, no nazwijmy je supportujące zespoły, to one właśnie odpowiadają na potrzeby klienta wewnętrznego. I że w ogóle patrzenie na to, że no ta praca to jest jakieś odpowiadanie na potrzeby i że to nie jest tylko o tym, że właśnie ktoś czegoś od ciebie chce, tylko jesteś po to, żeby spróbować pomóc mu, zrozumieć tę potrzebę, pomóc mu ją zrealizować, pomóc mu może jakoś pomodelować zachowaniem albo odkryciem tego, co tak naprawdę stoi za tą potrzebą i też zrozumieniem, no dzięki temu też jakiejś swojej potrzeby w tej organizacji. I mi to na przykład też bardzo ułatwiało takie rozumienie, że no nie, nawet jak się pojawiały się, zwłaszcza jak to są duże organizacje, jakieś silosy, że to jest dział taki, a oni znowu czegoś od nas chcą i tworzymy jakieś te obozy przeciwko sobie, no to patrzenie, że każdy z nas tu przychodzi z jakąś potrzebą i my wzajemnie próbujemy je sobie pomóc zrealizować, mi na maksa ułatwiało. I właśnie jak sobie myślę też o samoorganizacji i patrzeniu na firmę jako taki organizm, który ma różnego rodzaju komórki, no to mówienie o potrzebach wydaje mi się bardzo ludzkie i że paradoksalnie właśnie korporacje mnie nauczyły myślenia o tym, że tam stoją jakieś konkretne potrzeby i mówię teraz musisz, no na zasadzie taka jest twoja rola na danym stanowisku, w danym dziale, ale no od tego tutaj jesteś, żeby spróbować te potrzeby zrealizować. Taką kolejną rzeczą, o której sobie myślę, która też się trochę tyczy klientów, ale myślę, że wszystkich, to jest stawianie granic. I ja nie mogę powiedzieć, że mnie akurat osobiście korporacja nauczyła stawiania granic, ponieważ tak pięknie to się tam działo. Nie, wręcz musiałam walczyć o to, żeby je stawiać. Dokładnie. Raczej było to tak, że one były permanentnie przekraczane lub też ja pozwalałam na to. Same. Natomiast no, musiałam się nauczyć tego. I to też było bardzo mocno, w moim akurat przypadku, stawianie granic klientom, którzy pracując z korporacją, uważali, że oni tam teraz mogą wszystko oczekiwać, nie? No bo płacą kupę kasy, w związku z tym wszystko mogą oczekiwać. Czego tam sobie nie chcą. I mogą, wiesz, mieć... Każde traktowanie będzie okej. I muszę przyznać, że to jest chyba bardzo trudna lekcja, bo będąc w tym świecie samoorganizacji i turkusu, niestety bardzo często widzę, jak wiesz, dwie strony są niefajnie traktowane. Tak po korporacyjnemu. To jak się tam nie widzi klienta. Często bardzo jak rozmawiam z różnymi konsultantami na przykład, to słyszę to na przykład, że tam to, że ktoś komuś nie płaci faktur na czas. Wiesz, nie? Takie niewidzenie po drugiej stronie jest człowiek, a nie jakaś korpo, która tam, wiesz, i tak będzie zapłaci. czy nie będzie, to... Chociaż wiem, że będąc na tym poziomie, gdzie zarządzasz kasą, to ma to znaczenie, nie? Czy ktoś ci zapłaci 1 000 000 w tym miesiącu, czy 2, czy też nie zapłaci. I stawianie tych granic i rezygnowanie z klientów, z
którymi się nie możesz dogadać, z którymi jest ci nie po drodze, którzy drenują energię wszystkim, którzy nie są uczciwi, którzy nie są transparentni. Wiesz, gdzie to po prostu totalnie nie ma sensu i widzisz, że rozwala współpracę, ale też takie granice jak żegnanie się z ludźmi, którzy wewnątrz organizacji totalnie rozwalają kulturę organizacyjną, jest ogromnie ważną lekcją. Ja akurat byłam w takim zespole, chciałam powiedzieć, miałam przyjemność, miałam nieprzyjemność. Wątpliwą. Tak, wątpliwą i widziałam zespoły, w których były osoby, których sposób bycia powodował, totalnie był sprzeczny z wartościami pozostałych i potrafił bardzo mocno rozwalać, wiesz, kulturę organizacyjną. No i też to, jak bardzo tolerowanie liderów, szczególnie jak mam jeszcze hierarchię, nie? Tolerowanie liderów, których wartości są totalnie sprzeczne i destrukcyjne i patologiczne, jak po prostu rozwala, niszczy ludzi, po prostu niszczy ludzi. Wiesz, powoduje, że są emocjonalnie, mentalnie i potem fizycznie stają się wrakami. No i historii problemów z kręgosłupami i innych zdrowotnych problemów ludzi, którzy przepracowują się w korporacji jest wiele. I tutaj to stawianie granic, wiesz, jest po prostu super ważne. Ja tak trochę z innej strony, ale sobie myślę o tym, że w kontekście samoorganizacji i takiej umiejętności do bycia zwinnym, do właśnie tego, co często powtarzamy, patrzenia na decyzje, że one nie są wyryte w kamieniu, to korporacja nauczyła mnie pewnie też tego, żeby nie przywiązywać się do decyzji. Akurat ja byłam w takiej, gdzie decyzje trwały bardzo, bardzo długo i jak pojawił się jakiś pomysł, to było mało prawdopodobne, że on zostanie zrealizowany i pewnie nie byłam w jakiejś wyjątkowej korporacji, że to, na co narzekamy, to po prostu jest też proces decyzyjny, który bardzo długo trwa. Ale jakoś mnie to nauczyło takiego, że well, this is life. No czasami tak po prostu bywa. No może rzeczywiście to na początku wydawało się fajne, no ale nic z tego nie będzie. I raczej miałam pewnie w sobie dużo żalu, ale no też takiego przekonania, że no te rzeczy w firmie dzieją się cały czas i nie jesteś w stanie zaplanować wszystkiego, co się wydarzy za miesiąc, za pół roku. To, co sobie dzisiaj ustalamy, za chwilę nie będzie adekwatne. Ze względu na to, że na przykład proces decyzyjny jest długi, ale ze względu też na to, że po prostu życie dzieje się cały czas i biznes się dzieje cały czas i nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. I no można się jakoś zakopać w takim żalu i złości, że takie to jest i tam ktoś gdzieś na górze nie podjął tej decyzji. Mi było łatwiej przyjąć to takim, no okej, no rozumiem, że po prostu tak rzeczy wyglądają. I jak sobie dzisiaj myślę właśnie o efektywności i o tym, że decyzje trzeba szybciej zmieniać i oczywiście jest to zupełnie inny proces, ale no nie mam też sobie takiej złości, jakiegoś zacietrzewienia i takiego, wiesz, też pewnie z jakiegoś poziomu ego, że jak się coś nie uda, co ja wymyśliłam, to po prostu no się oszaleję tutaj. Tylko no let it be trochę. I że to jakoś korpo mnie też nauczyło tego, że okej, miało być fajnie, a będzie jak zwykle. No trudno. I będzie na pewno jeszcze 1000 innych pomysłów, które może się udadzą, może się nie udadzą, zobaczymy. Ale że jakoś taką wolność do tego, że to jest naturalne i że nie ma co się tutaj tak jakoś zacietrzewiać w tym, że to też było o mnie, jeśli coś się nie udało. W kontekście samoorganizacji ja obserwuję sobie, że często to jest o tym, że mamy świadomość, że to są propozycje, a nie jeszcze decyzje. Tak, no to... A w tym kontekście hierarchicznym bardzo często, ponieważ każdy chce się tam, wiesz, usadowić w swoim miejscu, nie? No bo walczymy o swoją przestrzeń, to jest ta tendencja do tego, żeby podejmować decyzje, zapominając o tym, że potem mamy jeszcze innych nad nami, którzy muszą ją zaakceptować. I zamiast mówić, to jest decyzja, przejść na to, to jest propozycja i teraz zbieramy kontekst, zbieramy feedback od interesariuszy, od ludzi, którzy mogą nadać feedback, zanim podejmiemy finalną decyzję. Wiesz, powoduje, że nie ma tego też ciężaru. Tak. Nie? Więc to jest trochę o tym samym, tylko zmieniamy sposób myślenia o tym i potem działania. Więc może się wydawać, i to bardzo często to też słyszę, że te procesy decyzyjne w samoorganizacji trwają tak długo, ale one trwają, wiele decyzji jest podejmowanych strasznie szybko, nawet tego nie zauważamy. Natomiast wiele też decyzji jest podejmowanych też podobnie tak naprawdę jak w kontekście hierarchicznym, tylko nie udajemy, że podjęliśmy decyzję, której nie do końca mogliśmy podjąć i potem
bujamy się z tym wszystkim, co ta decyzja... I się okazuje, że to właśnie zostaje wycofane, bo jednak decyzja była w zupełnie innym Tak, miejscu. i w ogóle konsekwencje są nie takie i teraz musimy wszystko odkręcać. Tylko po prostu zaczynamy od propozycji, sprawdzamy i jak już mamy to wszystko sprawdzone, mamy to dopięte i wiemy, że to je będzie przyjęte i wiemy, mogliśmy coś tam ulepszyć, to wtedy jest decyzja. Nie? Więc czas jest podobny, takich dużych decyzji, natomiast jest mniej oporu i więcej takiego integrowania różnych perspektyw. Chciałabym jeszcze jedną rzecz dodać o tych granicach. Wiesz, bo tak mi się przypomniało, że w kontekście samoorganizacji to jest o tyle bardzo ważne, trzymanie tych granic, że gdy mamy autonomię i mamy swoją przestrzeń, wiesz, podejmowania decyzji, to musimy mieć pewność tego, za czym my stoimy. Nie musimy mieć pewność tego, że jak ja to robię i ja w tym procesie podejmuję tą decyzję, podejmuję pewne działania, to wiesz, jestem tego właścicielem. A nie tak, że teraz każdy może mi tutaj, wiesz, to zmienić. I to jest zupełnie coś innego, właśnie tworzyć propozycje, integrować perspektywy i, wiesz, i stworzyć coś lepszego, co spowoduje, że to będzie lepiej, łatwiej przyjęte, łatwiej wdrażalne, nie wiem, wiesz, łatwiej realizowalne. A drugie to jest stawianie granic, że okej, słyszę twój feedback, jednocześnie ja wiem, że to się nie sprawdzi. Z różnych powodów. Czy to wiedzy, doświadczenia, czy to znajomości klienta, rynku, czy mojej intuicji, tego nie wezmę. Nie? I stawianie tych granic w odpowiednim punkcie albo mówienie, nie, takiego zachowania nie będziemy tutaj akceptować, bo ono jest po prostu wbrew. Bo ono jest wbrew temu, w co my wierzymy i co chcemy tworzyć. Tak jakoś mi przyszło teraz do głowy, jak o tym mówiłeś, że mogłem to nazwać jakiegoś rodzaju szorstkością w kontekście korporacyjnym, takiego trochę to, o czym mówiliśmy na początku, bardzo konkretnych pytań, komunikacji, a z drugiej strony pewnie w samoorganizacji właśnie bardziej takim asertywnym podejściem, umiejętnością do brania odpowiedzialności to, za co jest moje, umiejętnością też do otwierania się, kiedy ja potrzebuję się otworzyć i posłuchać tych innych perspektyw, ale też bardzo jasnym i może bywającym szorstkim komunikowaniu, że teraz za to dziękuję albo tego nie potrzebujemy, na to też się nie zgadzamy. I że to może być takie korporacyjne, bo możemy mieć takie przeświadczenie, ale to pewnie jest jeszcze jakoś zaczerpnięte bardziej z koloru zielonego, że no właśnie ma być miło, ma być zintegrowane, ma być sympatycznie. Nie. I nie ma nic złego też w takim bardzo konkretnym stawianiu granic i komunikowaniu tego, gdzie coś jest okej i ja potrzebuję się otworzyć i potrzebuję coś zintegrować, a gdzie ja mówię nie dziękuję bardzo, ja tego nie potrzebuję i to jest też okej. Tak, szczególnie, że gdy tworzymy turkus i samoorganizację, to tam są pewne zasady, pewne założenia, nie? Które mamy, pewne wartości, które chcemy mieć, a innych nie chcemy. Więc musimy bardzo być uważni na to, żeby przypadkiem, dlatego żeby było miło, nie przemycić rzeczy, które po roku, wiesz, spowodują, że się ockniemy, że wow, co to się wydarzyło, tolerujemy teraz takie zachowania, których nigdy nie chcieliśmy. Tak, że to jakoś można łatwo popłynąć w tym, żeby sobie tak wygiąć ten kręgosłup, nie? Tak. Że tak właśnie, no, troszkę tu przymkniemy na to oko, troszkę no już tak bez przesady, to przecież nie jest aż tak. No i zaczyna się okazywać, że czy my tak naprawdę mamy zasady, czy my mamy jakieś sugestie, które tak gdzieś ktoś komuś jakoś powiedział i tak w sumie nie wiadomo, o co tak naprawdę w nich do końca chodzi. I że no właśnie taka konkretność i bardzo, co prawda nie powiedziałabym, że może to jest korporacyjne, jak masz jasno opisane zasady, bo one raczej są niejasne, ale bardziej taki konkret po prostu, który się właśnie może kojarzyć z agresją, że tak bywa, to moim zdaniem jest bardzo wskazane w samoorganizacji właśnie to, o czym mówisz, że jeśli my chcemy po pierwsze dojść do jakiejś zmiany i przejść transformację, szanować i opiekować się tym, co sobie wypracowaliśmy i jak chcemy, żeby było, no to musimy tego pilnować. A pilnowanie no jest o jakiegoś rodzaju szorstkości i konkrecie. Jest taka jedna rzecz, o której sobie myślę i tak trochę może ona przewrotnie występuje w samoorganizacji. I ona brzmi tak, że nie ma takiej zasady, której nie da się obejść. I to w kontekście hierarchicznym, korporacyjnym miałam takie doświadczenie, że tam było wiele zasad, czegoś się nie robi. Typu nigdy nikt nie pracuje na projekcie tam z takim innym działem, który mieliśmy.
da się. Ja o tym nie wiedziałam, ponieważ nie wiedziałam, no to zrobiłam. Nie wiem, tam miałam takie sytuacje, jak nie dostaje się takich podwyżek, nie dostaje się takiego auta służbowego, no bo są pewne zasady. I ja je obchodziłam zupełnie nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, że takie są, Więc je obchodziłaś. więc je obchodziłam, po prostu, więc robiłam inaczej i potem się okazywało, że tak normalnie się tego nie robi. Okej. W samoorganizacji i turkusie jest tak, że po pierwsze jest duża tendencja do tego, żeby nie opisywać zasad, które mamy. Czyli po prostu to jest domniemane, tak się u nas robi i potem w sumie to już nikt nie wie, nie pamięta. Bardzo łatwo je potem, zmienić tak przypadkiem, to właśnie o czym mówiłaś. A bardzo ważne jest doprecyzowywanie. U nas ważne jest to. To są takie trochę ograniczniki, takie ramy, w których wiemy, że jak jesteśmy w nich, to nasze założenie jest taka hipoteza, że uzyskamy jakiś efekt, jakiejś kultury organizacyjnej. Więc opisywanie tego, żeby to było precyzyjne, żeby każdy to zrozumiał, żeby to nie było, takie... Bardzo często słyszę, że jesteśmy turkusowi, jak pytam, czyli jacy, i nagle się okazuje, że ludzie właśnie nie wiedzą, co to w ogóle znaczy. Jakby nie mają definicji na to. Fajnie, że turkus to jest to samo, co samoorganizacja. I to jest to samo, co, tam wiele innych nazw. I w tych zasadach jednocześnie jest to, że gdy mamy zasady i widzimy, że to nie działa, widzimy, że robimy inaczej, to po prostu je zmieńmy. Sprawdzajmy, czy ta zasada ma jeszcze sens. Bardzo często są martwe zasady, których nikt z nich nie korzysta. Nikt w ten sposób nie robi. Wszyscy robią inaczej, ale my się dalej upieramy, że to jest nasza zasada, tacy jesteśmy. I o ile w hierarchicznym systemie takie rzeczy się strasznie trudno zmienia. I to są indywidualne negocjacje, zależy jakie masz relacje z przełożonymi, to możesz coś zmienić. O tyle uczymy się, że w samoorganizacji, w turkusie robimy to jawnie, transparentnie. Robimy to dla wszystkich, po to, żeby tworzyć pewną kulturę organizacyjną, a nie taką, która jest oparta o to, kto lepiej negocjuje i ma lepsze relacje. Ale która jest oparta o to, że to ma sens dla nas jako organizacji, dla naszego biznesu, dla naszego zespołu, dla naszego, ogólnego tego community, które tworzymy, a nie po prostu, się dogadamy i będzie dobrze. My kiedyś poruszałyśmy taki temat chyba w naszych odcinkach o mitach, że jest taki mit, że w turkusie nie rozmawia się o pieniądzach i że pieniądze nie są w ogóle ważne. I na pewno to, co ja też wzięłam z korpo, i może to była kwestia działu, w którym byłam, bo mój dział HR był pod Departamentem Finansów, więc u nas dużo się rozmawiało o pieniądzach i o podwyżkach. Ale na pewno ja dzięki pracy w korporacji nauczyłam się też rozumieć w ogóle, jak działają pieniądze w organizacji na wielu różnych poziomach, nie tylko wydatków, ale właśnie też kosztów związanych z ludźmi, też umiejętnością pracy z Excelem i myślę sobie, że jeśli ktoś decyduje się iść w stronę turkusu i ma taką potrzebę albo taką chęć, że możemy w związku z tym właśnie nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, no to nie tędy droga. I że to jest bardzo ważne, dla mnie przynajmniej też jak ja sobie myślę o turkusie, no to jednak urealnianie rzeczywistości, bo pieniądze są, będą i były i nie sądzę, żebyśmy jeszcze w przeciągu najbliższych 100 lat wymyślili jakiś sposób, żeby ich się pozbyć. I nie ma w tym nic złego, żeby umieć o nich rozmawiać i że to jest niezbędna rzecz, żeby rozumieć też, co się dzieje w organizacji, bo jakiego byśmy sobie sensu istnienia też nie stworzyli, no to my też tutaj zarabiamy po prostu pieniądze. I mi to super dużo dało też właśnie w takim rozumieniu. I pamiętam nawet, jak tutaj przychodziłam do organizacji, to wszyscy byli, rekrutując mnie, w szoku, że ja rozumiem, co się dzieje w Excelu. Ja mam takie, no jakby nie da się tego nie rozumieć, jeśli trochę chcesz pracować w firmie, no a HR-y jednak mają rozumieć też biznes. To już w innym odcinku o tym, od czego są HR-y w turkusie. Ale właśnie rozmawianie o pieniądzach, nie banie się rozmawiania, abstrahuję od tego, że wiadomo, w korporacji nic nie jest jawne, w HR-ach część rzeczy jest jawna, część nie jest jawna, to wiadomo, ale taka umiejętność wiedzenia, że to jest po prostu ważny kawałek organizacji i że to nie jest nic wstydliwego i też właśnie patrzenie na to, że to nie jest nic wstydliwego. Nie powiem, że tak u nas w korporacji nie było, bo to jest jakieś takie przeświadczenie, że nie mówmy ludziom, że przychodzą tutaj po pieniądze, bo się wszyscy pozwalniają, nie wiem z jakiej paki. Ale jeśli my potrafimy szczerze powiedzieć, że przecież wiemy też, że zarabiamy, że chcemy zarabiać dobrze, że to jest nam potrzebne i do życia organizacji, i do życia osobistego, a ten kawałek życia jest niezbędny do myślenia o turkusowym zarządzaniu, no to mnie to na pewno dużo mi to dało.
To jest ciekawe, co mówisz, bo ja tak sobie teraz myślałam o tym, jak to było u mnie. I rzeczywiście myślenie o tym, żeby budżet się spinał, u nas akurat było na każdym poziomie. Też dlatego, że pracowaliśmy z budżetami klientów, w związku z tym każdy musiał to ogarniać i wiedzieliśmy, jakie są, wiesz, nasze prowizje od tego, co zrobimy dla klienta. I bardzo często, ale oczywiście nie mieliśmy też takiej świadomości tych ogólnych, No tak. nie, finansów całej firmy. Mniej więcej od tam pewnego stanowiska to było, wiesz, codziennością, wiadomo, nie? I to już się patrzyło na to, jak, nie wiem, dział, w którym ja jestem, wspiera całość, a jak nie. Szczególnie, że akurat pracowałam w takim, w którym były duże prowizje, w związku z tym one robiły robotę albo, wiesz, nie robiły. Ja teraz sobie przypomniałam, że chyba rzeczywiście u nas w dziale było tak, że jak zostałyśmy HR biznes partnerkami, to nasza szefowa zdecydowała, że każda z nas będzie miała jakiś swój wycinek budżetu. Czy tam, jeśli ja się zajmowałam bardziej rekrutacją, to miałam właśnie swój kawałek budżetu, więc gdzieś tam była to pewnie jakiś taki koncept tego, żeby zarządzać też samodzielnie pieniędzmi. I to, co obserwuję sobie właśnie w Turkusie samoorganizacji, to, że jest bardzo mało świadomości finansów. I tak jakby to był temat, którym się nie chcemy zajmować. Nie chcemy się w ogóle pieniędzmi zajmować. Niech one się po prostu jakoś tak magicznie pojawiają na naszym koncie. A już nie mówię o tym, żeby patrzeć na przepływy, wiesz, nie? I w dłuższym terminie. A to jest super, super ważne, żeby każdy miał rozumienie finansów, każdy miał rozumienie, w jaki sposób wpływa na koszty i przychody, żeby każdy brał odpowiedzialność za to, że widzimy, że idziemy w dół, no to co teraz? I że nie ma takiej osoby, która nie może, wiesz, zadzwonić dzwonkiem I krzyczeć, że ej, czy my wiemy, co Tak. się dzieje, czy jednak siedzimy jak trusie i Dokładnie. niech ktoś coś zrobi. Więc to jest bardzo ważne, żeby edukować w bardzo umiejętny też sposób każdego na ten temat i żeby każdy wiedział, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Wspólna w tym kontekście, że każdy ma wpływ i każdy może, wiesz, zareagować, kiedy widzi coś, albo potencjał, albo zagrożenie, a nie czekać na innych. I czekać na przykład dlatego, że nie ma wiedzy, w związku z tym może mu się wydawać i nie ma odwagi do tego, żeby powiedzieć, hej, tu mi się coś wydaje, że coś nie działa. I też często widzę, jak łatwo jest osobom, które są właścicielami w organizacjach, brać ten ciężar na siebie tylko. I to jest taka ostatnia rzecz, którą bardzo trudno puścić z różnych powodów. Natomiast jak to jest niezmiernie ważne, żeby ta odpowiedzialność, ta świadomość przeszła, wiesz, do wszystkich tak naprawdę. I gdy myślę sobie też o tym kawałku finansów, to korporacje uczą negocjować. Pewnie nie wszystkich. Ja z racji tego, że pracowałam po prostu w sprzedaży tak naprawdę na koniec dnia, to musiałam się tego nauczyć. Nienawidziłam tego. Jak teraz o tym myślę, to jest zabawne, bo to ja non-stop tam negocjowałam jakąś kasę, wiesz, a nienawidziłam tego. I dopiero później zobaczyłam, że to jest o czymś innym niż o tym, żeby być tylko sfiksowanym na zysku, żeby komuś zabrać i mieć więcej. I to jest coś, co w tamtym świecie ja miałam przynajmniej takie poczucie, taki odbiór, że to jest rzeczywistość. Wiesz, po prostu jak ja zarobię, to ty stracisz, ale ja się już nie zajmuję tobą, ja się zajmuję tylko sobą. I tutaj oczywiście zmieniamy ten sposób funkcjonowania i te negocjacje wyglądają nieco inaczej. One bardzo mocno patrzą na to, jaki jest wkład dwóch stron. Gdzie jest ten give and take. Co ja wkładam, co ja dostaję. I chodzi o to, żeby było porówno, mniej więcej. Wiadomo, to nigdy nie będzie idealnie równo, ale żebyśmy z dwóch stron mieli poczucie, że to jest rzeczywiście warte, że wiesz, że doceniamy to. Nie? I że to nie jest negocjacja taka, że ja muszę z ciebie wygrać, wyciągnąć jak najwięcej, ale po prostu to jest wymiana energii, wymiana pieniędzy, wymiana wartości, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. A z drugiej strony też rozumiem, że nie ma nic złego w negocjowaniu, nie? Że tam właśnie są, jeśli tak zgodnie z podejściem też turkusowym i wiarą w to, no, że ja jestem okej, ty jesteś okej
i klient, i organizacja, i klient zewnętrzny, wewnętrzny i tak dalej, że stoją dwie strony, które mają być równe, no to ja mam też prawo porozmawiać o tym, czego ja potrzebuję i jak ja chcę, czy jak sobie myślę w kontekście też rekrutacji i jasnym mówieniu, bo ja zaczęłam sobie myśleć, czy ja negocjowałam, no i pewnie różne rzeczy negocjowałam, ale głównie z kandydatami i pieniądze, ale właśnie też z jakiego punktu ja wychodzę, że wtedy wychodziłam no pewnie tak, żeby się jak najbardziej opłacało. Dzisiaj i tutaj, no to też taka umiejętność, żeby też było to dla nas istotne i żeby to też się opłacało, ale też na takiej zasadzie, że ja ci jasno mówię i że też masz transparentne informacje, z czym to się wiąże, czego nie dostaniesz w związku z tym, co dostaniesz, etc. Że jest to po prostu, wierzę w to, że po prostu jeśli w samoorganizacji też zaszczepimy w niej bardzo głęboką transparencję, no to wtedy negocjacje też wyglądają inaczej, nie? Bo tak mi się, pamiętam takie różnego rodzaju negocjacje biznesowe, że no nie możesz powiedzieć, jaki ty masz budżet, tylko musisz właśnie się bawić w te takie przepychanki, zamiast powiedzieć otwarcie, ej, słuchaj, no nie wiem, mamy na to tyle i tyle pieniędzy, czy to jest w ogóle dla ciebie rabialne w tej kasie? Nie, no nie jest. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia, nie? A nie jakieś takie tutaj walki i próby i podchody i na 100% nie powiem. Tak, taka próba, Nie? to niech ta osoba z tymi na przykład kompetencjami pracuje za niższą kasę, Tak, że to no będzie, takie. to jakoś będzie, nie? To będzie okej. Nie będzie okej, bo ta osoba będzie miała cały czas poczucie, że zarabia za mało i to nie będzie w Że porządku. to się opłaca przez jakiś czas, takie różne Dokładnie. historie. To jest też z klientami, którzy jak negocjujemy, to możemy stwierdzić, no to ja chcę tutaj taniej coś mieć, wiesz, nie? Będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Bo jak ja będę dostarczała coś taniej niż ja czuję, że jest tego wartość, to ja się będę męczyć. To ja nie będę dostarczała tej wartości. I ja mogę dalej dostarczać tą wartość na przykład, taką maksymalną, z poczuciem, wiesz, takiego niesmaku. I nie chcemy mieć tego w relacjach. Nie? Więc uczymy się negocjować bez tych manipulacji, ale mieć po prostu argumenty i mieć taką klarowność. Tyle mamy kasy. Okej, to za tyle możemy zrobić to. Dobra, możemy zrobić inaczej? Możemy. A może jakiś barter? Wiesz, to wszystko jest życie, nie? Możemy się na różne rzeczy umawiać. Mam taką rzecz, o której nie wiedziałam, że się jej nauczyłam. Dopóki po latach nie spotkałam się z koleżanką, z którą pracowałam w jednym dziale i która mi powiedziała, że robiłam to wszystko. Że się jakoś uświadomiła, tak? Że, bo rozumiem, co opowiadasz o innych, że to robili, a no i ty też. Tak. Inkluzywność, co Okej. z abstrakcją, bo to Okej. ja mam takie poczucie, że jednak w dużych organizacjach inkluzywność jest bardziej, że teraz trzeba, a nie to, że to się rzeczywiście robi, wiesz, tam spod brzusza. Inkluzywność różności, ale też taka inkluzywność w kontekście różnych emocji, które ludzie przeżywają. I ja nie mogę powiedzieć, że to było, ja się tego nauczyłam od pozytywnej strony. Nie, ja się nauczyłam tego od negatywnej strony, ponieważ było bardzo dużo emocji, bardzo dużo presji. Wiesz, były łzy, były frustracje, było bardzo dużo różnych rzeczy. Były sytuacje, w których byliśmy celowo na przykład konfliktowani, żeby zobaczyć, wiesz, kto sobie lepiej poradzi. I natomiast to, co mnie nauczyło, to, żeby patrzeć na całość, że tam są ludzie i oni mają różne potrzeby i swoje emocje. I czasami mogą mieć bardzo silne emocje z bardzo różnych powodów. Też tego kontekstu, w którym jesteśmy, kultury organizacyjnej. I to niekoniecznie oznacza, że musimy się zwalczać i musimy być w konflikcie. Nie, że ja nie mówię, żeby to przegadać, bo wtedy nie miałam takiej, wiesz, też umiejętności, ani w ogóle perspektywy, ani tam nie było takich opcji. Natomiast, żeby mieć na to uważność, że to jest człowiek, że on coś wnosi i czasami może się zmagać i to jest okej, my wszyscy się zmagamy, mieć na to uważność. I to jest super ważne w turkusie i samoorganizacji, żeby widzieć tam człowieka. I oczywiście są te granice, nie, którym czasami może być już za dużo i to może być coś, co człowiek powinien po prostu wziąć na swoją terapię, a nie próbować tutaj w naszym kontekście to rozwiązać. Albo na przykład jak widzi, że masz z czymś problem, to rzeczywiście się tym zaopiekować. Natomiast takie właśnie wsparcie i przyjmowanie, że są te emocje, że one mogą wypłynąć i one będą wpływały na naszą współpracę. Musimy się nimi zatroszczyć i wiesz, być w tym i coś z tym zrobić i nauczyć się, wiesz, z nimi żyć i je rozwiązywać. To jest super, super ważne. Ja od drugiej strony, jak sobie myślę o tym właśnie, że organizacje tworzą ludzie i pomimo tego, że w korporacji też jesteś uczona
jakiegoś szacunku do hierarchii i do uważania, z kim i jak rozmawiasz i kto tam na którym piętrze, gdzie samochód stawia i tak dalej. Nie? Są te różne mechanizmy, które mają ci o tym przypominać, żebyś znała swoje miejsce. Ale na pewno to, czego ja się nauczyłam, to też umiejętności nie bania się osób, które są wysoko, bo też miałam taką rolę po prostu, że miałam dostęp do tych wszystkich najważniejszych. I jak sobie myślę o samoorganizacji i takim momencie, kiedy jesteś w firmie, kiedy chcesz właśnie coś zmienić i też jakoś spowodować, że ta władza, która jest w firmie, ma zmienić trochę swój bieg, ma zostać wypłaszczona, ma zostać rozproszona, to na pewno to mi ułatwiło umiejętność mówienia tego, co ja myślę, nie bania się tego, jaki kto ma wpływ, też rozumienia, że właśnie po drugiej stronie jest człowiek, który no, ma też swoje potrzeby, ma też swoje doświadczenie. I nie chcę teraz powiedzieć, że w związku z tym, że ktoś jest gdzieś wyżej na stanowisku, to masz mieć jakiś większy szacunek do jego doświadczenia, ale no, często jak rozmawiałam z osobami, które no, były i dłużej w organizacji i też opowiadały po prostu super ciekawe rzeczy, że też nabierasz tego szacunku, no, że ci ludzie nie są tam bez powodu, że to jednak jest tak, że jak człowiek, no nie mówię, że zawsze, ale no przeważnie tak jest, że jednak coś potrafisz i jednak z jakiegoś powodu się tam znalazłeś i że rozumiesz różnego rodzaju mechanizmy i to, co się dzieje w firmie, ale właśnie z takiej strony też samoorganizacyjnej pamiętam, jak u nas też był taki moment zmiany i rozpraszania odpowiedzialności, a z drugiej strony złości, że dlaczego ktoś, kto był wcześniej w jakichś istotnych rolach, no nadal ma też istotne role, no bo przecież to teraz powinien robić ktokolwiek, nie? To bardzo łatwo mi było zrozumieć to, no, że słuchajcie, no, czy słuchaj, no, ktoś po prostu też to lepiej rozumie niż ty i że tak po prostu jest, że ty jesteś dobry w tym, a ktoś inny jest dobry czymś innym. I no, że to było dla mnie jakąś taką właśnie lekcją, no, że to nie jest do końca tak, że tam, bo komuś się udało, nie, że jest gdzieś tam wysoko. Czasami tak bywa, ale czasami bywa też tak, że po prostu ktoś jest rzeczywiście w tym bardzo dobry i kuma rzeczy, których ja nigdy w życiu nie skumam. To, co było ważne, i pamiętam taki jeden moment, ja w ogóle nie miałam bladego pojęcia o tym, że są turkusowe organizacje, samoorganizacja. I pamiętam na samym początku była taka sytuacja, gdzie mieliśmy w dziale dziewczynę, która była fantastyczna w relacjach z ludźmi. Ona, pewnie nie, ale miałam wtedy takie poczucie, że ona byłaby w stanie domknąć, wiesz, każdego deala. Natomiast ona nie znosiła tego dalej, nie? Tej egzekucji. I pomimo, że korporacja się umówiła z nią na to, nie byli w stanie tego przejść. Ludzie nie byli w stanie tego przejść, że ona teraz będzie chodziła po klientach i będzie z nimi chodziła na lunche i kolacje. Ona będzie... I ja miałam takie, no tak, a niech ona to robi, jest świetna po prostu, niech to robi. W rezultacie firma się rozstała z nią i pamiętam, jak miałam takie dogłębne poczucie bezsensu totalnego, gdzie zatrudniasz kogoś z talentem, a potem każesz mu robić rzeczy, których on nie znosi. Kiedy umówiliście się, że on nie będzie tego robił. I to jest coś, co mi wtedy pokazało taką bezwładność i taką brak elastyczności. Właśnie brak elastyczności, to mi przyszło do głowy, że tak ma być i koniec. Tak. Nie? I to jest niezmiernie istotne, jak mamy rolę. Tak? No to tutaj to jest podstawą. Jaka jest potrzeba organizacji, jakie mam talenty, jaką mam wiedzę, doświadczenie i co chcę robić. Jeżeli te 3 rzeczy się zepną, to jest właśnie to. O to właśnie chodzi. Nie? Wtedy człowiek ma poczucie satysfakcji, motywacji, bierze odpowiedzialność, chce mu się dokształcać w tej przestrzeni, nie? Bo to po prostu lubi. O wiele łatwiej się dokształcać w przestrzeni, kiedy ma się już jakąś wiedzę, nie? I umiejętność. Ale czasami jest też tak, że chcemy się czegoś nowego nauczyć i to też jest okej. Natomiast akceptowanie i taka elastyczność w patrzeniu na to, że pomimo tego, że jesteśmy, będąc w hierarchicznym systemie na tych samych stanowiskach, to możemy robić inne rzeczy. To jest okej, bo mamy takie talenty. I myślę, że to byłoby w ogóle było cudowne, ale no... No myślę sobie, ile firmy tracą. Tak. Takim... No jest to jakaś próba też kontroli i rozumiem, że taki sposób na zawładnięcie ludźmi. Ja mam też tak, że bardzo dużo pewnie edukacji wyciągnęłam, że akurat u mnie w zespole dużo było warsztatów, dużo pieniędzy się ładowało w ludzi i przeważnie ogólnozespołowo, ale rzeczywiście ja bardzo dużo się nauczyłam. Też jakieś certyfikaty i tak dalej. Ich wartość była pewnie różna i bywało różnie, ale też taka umiejętność
i przekonanie do tego, że edukacja dalej w firmie jest potrzebna i że ty nadal możesz się uczyć i nie tylko na stanowisku i tego, co robisz, tylko też czerpać wiedzę z zewnątrz, kupować tę wiedzę i w kontekście samoorganizacji mamy też odcinek o tym, na ile turkusowe organizacje są organizacjami uczącymi się i że też rozumienie tego, że to jest po prostu potrzebne, że to się opłaca wydawać pieniądze na to, żeby edukować ludzi, czy to wewnętrznie, czy to kupować to z zewnątrz, to jakoś tak we mnie zostało, że ja rzeczywiście bardzo dużo się też nauczyłam takich rzeczy kompetencyjnych. I jak mówisz o tym, to jest jedna rzecz, którą wydaje mi się, że mogłyśmy nawet na samym początku powiedzieć. Ja się nauczyłam przygotowywać, nauczyłam się robić jakościowo rzeczy. Od tabelek przez prezentację, wiesz. Drukowanie. Ja się tak pamiętam, że u mnie to był temat, żeby dobrze żeby tak wysłać plik, że jak ktoś kliknie drukuj, to już chyba w dzisiejszych czasach się nie dzieje, to że mu się idealnie Excel wydrukował, żeby wszystko było widać. Rozumiem. No, ja miałam tutaj akurat na myśli, wiesz, taką merytoryczną, rozumiem. ale wiadomo, też są tego elementy. Właśnie takiej, to często nazywamy to profesjonalizmem. Tam ja mam takie wrażenie, że pod profesjonalizmem kryją się dwie rzeczy. Jedna to jest to, że mamy tą wiedzę, kompetencje, robimy to też dobrze, przygotowujemy się, to nie jest tak, wiesz, na odwal się i tam jak się jakoś będzie. A druga to jest to, że nie wkładamy emocji do naszej pracy. Nie? Więc tutaj mam tak, że nauczyłam się jednego i drugiego. Stanowczo to pierwsze odnośnie jakości pracy było bardzo wspierające, nadal jest dla mnie wspierające. Stanowczo to drugie było niewspierające i rezultatem był mój chory kręgosłup i wypalenie zawodowe, praktycznie na wszystko na koniec. Natomiast to jest bardzo często, co widzę, jak wchodzą do organizacji ludzie, którzy mieli doświadczenie w korporacji, to wkładają nową jakość, pewną taką jakość, którą ciężko sobie wypracować w innym miejscu, bo po prostu w innym miejscu nie ma takiego ciśnienia na to. jakość, no. Tak. Bo ja sobie myślałam o tym, że dla mnie to jest takie paradoksalne i że ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony też sobie zapisałam, że to jest właśnie dbanie o jakość i właśnie umiejętność przygotowania takich merytorycznych rzeczy, ale też uważności w przygotowywaniu plików, żeby one były zrozumiałe, etc. Z drugiej strony ja pamiętam, że jak myśmy też zaczęli wchodzić w samoorganizację i bardziej zwinne podejście, to ja musiałam się oduczyć, żeby najpierw czegoś nie przygotowywać gdzieś sobie z boczku, żeby było perfekt, tylko wiesz, jakby pracować na rzeczach work in progress. I że to jest takie tricky, bo pamiętam też, jak byłam w korpo, no to z jednej strony czasami były komunikaty, nie no pokaż to, co masz, pokazywałaś to, co masz, nie no ale poczekaj, no ale tu jest błąd i masz takie wait a minute, to ja mam pokazywać to, co mam, czy ja mam jednak już pokazać gotowy plik i to ma być idealne, bo jakby no nie da się mieć jednego i drugiego, ale z trzeciej strony też sobie myślę o takim właśnie myśleniu, o tym, żeby być najlepszym jakoś, że w mojej korporacji no był taki pęd, że my chcemy być najlepsi na rynku, że my chcemy być numerem jeden, że my chcemy i nie tylko w kontekście zdobywania hajsu i klientów, tylko też po prostu robienia rzeczy, nie? Że masz być innowacyjna, że to ma być inne, że to ma być właśnie zmieniające rynek i tak dalej. I że to jest moim zdaniem kompetencja, którą no, dzisiaj powiem teraz jak starsza osoba. No ja mam takie doświadczenie, że trudno. Że chyba dzisiaj ten świat jakoś się tak trochę odżegnuje od takiego bycia najlepszymi. Z jednej strony to kochamy i że innowacyjność jest taka pociągająca, ale z trzeciej to nie jest cool mówić, że ej, no ja chcę być w tym najlepsza, ja chcę robić najlepiej te rzeczy. Że jakoś to tak mocno jest też związane z konsumpcjonizmem. Ale jak właśnie myślę sobie o turkusie, no to też jest o tym, żeby być innym, że to też jest o tym, że chcesz właśnie zmienić coś, że chcesz mieć ten wpływ na innowacyjne podejście do rzeczy, a żeby też to mieć i jak ja sobie myślę o naszej organizacji, żeby też jakoś interesować sobą klientów, no to nie możesz być przeciętniakiem. Po prostu nie możesz być i wyróżniać się tylko tym, że dziwnie prowadzicie spotkania i macie transparentne wynagrodzenia, nie? Że za tym też musi iść jakość. I tak sobie myślę, że każdy, kto miał okazję pracować w korporacji albo nasłuchał się wielu historii na temat tego, jak tam jest, lub może sprawdzić, na pewno ChatGPT też podpowie, O, to ciekawe. może sobie wziąć wiele lekcji i zobaczyć, które rzeczy są trudne, które się omija, których próbujemy nie robić, które mamy nadzieję, że możemy, wiesz, tak po prostu zamknąć oczy, się jakoś zadzieje. I jak są takie rzeczy, które widzimy, że nie działają, a są z przestrzeni pomarańczowej, to warto się o nie po prostu zatroszczyć,
warto włożyć tam energię w to, żeby się ich nauczyć, bo one będą przepięknie, pozytywnie kontrybuowały właśnie do samoorganizacji. No myślę, że nie da się tego piękniej zakończyć. Dziękuję. Jeśli podobało Ci się to, o czym mówiłyśmy, zasubskrybuj nasz kanał, zadaj pytanie, zaproponuj temat, który byłby dla Ciebie interesujący i jeśli masz ochotę, poszukaj nas na LinkedInie. Dzięki! Dzięki.